A dzisiaj znowu jesteśmy w niezawodnym warszawskim Side One przy ulicy Chmielnej i jest ze mną oczywiście Wojtek. Witam. W Warszawie była burza, teraz jest bardzo ciepło. No tutaj na podwórku przy Chmielnej odbywa się impreza przy dźwiękach muzyki reggae, a my będziemy rekomendować różne płyty, które może nie są koniecznie... Będzie trochę reggae będzie, nie? Jakiegoś tam dubu. Ale chyba w niedużej dawce. No dobrze, no to tak mówię w klimacie. Płyty, które tutaj mamy w Side One i które będę polecał ja oraz Wojtek. Ja zaczynam. Ale Wojtek, ty będziesz mi trochę opowiadał też o tym. To jest na przykład płyta wydana przez wytwórnię, czy to jest Flea Project? Tak. Flea Project. Chciałem razem z nią pokazać inną płytę, która zdaje się jest najnowszą w katalogu tej wytwórni, czyli poświęconą muzyce candomblé, tak, z Brazylii. Ale się sprzedała, szczęśliwy nabywca. Będzie jeszcze w sklepie, będzie? Tak, domówiłem. Nawet to, co trzymasz w rękach, jest minimalnie popularniejsze sprzedażowo w sklepie. No widzisz, a ja tę wytwórnię i te płyty odkryłem dopiero niedawno, przeglądając twój katalog właśnie. I ta, której w tej chwili nie ma, ale będzie, jest tegoroczna, ta pochodzi sprzed 5 lat, 2021 rok. Jest absolutnie zachwycająca. Wydaje mi się, że zanim tak naprawdę powiemy, co to jest, chyba konceptem, Wojtek, tej serii, tej wytwórni jest to, że są brane na warsztat, że tak powiem, jakieś oryginalne, etniczne nagrania z danego regionu. I jedna z dwóch płyt zawiera te oryginalne, nieprzetworzone nagrania, a druga współczesne interpretacje. Tak, na tym chyba polega ten label, chociaż ja nie jestem aż takim specjalistą, bo nie przedrążyłem całego katalogu. Popularną rzeczą była taka grecka Płyta. No tutaj na przykład to jest płyta bazująca na pieśniach poławiaczy pereł z Zatoki Perskiej. I ta płyta jest tak, jak ta perlista okładka, jest po prostu niewiarygodnie piękna. I pierwsze dwie strony, pierwsza płyta to są właśnie te współczesne interpretacje wykorzystujące czy samplujące te oryginalne nagrania. I na przykład Tomaga, YPI, Hieroglyphic Being, tutaj w bardzo w ogóle interesującym też utworze. Jak najbardziej współczesne, świetne wersje, Joakim z Francji. No i ta druga płyta, która zawiera długie, takie bardziej transowe, jeden właśnie na stronie D, 17 minut, oryginalne te pieśni poławiaczy pereł. Jest to rzecz unikalna, wspaniała i najprawdopodobniej wyjdę z nią dzisiaj z tego sklepu. Wojtek, twoja kolej. Ja jakby przygotowałem dwie płyty w zasadzie. Zależało mi na tym, żeby były polskie. Pierwsza to jest ta oto płytka. Niezwykle popularna w moim sklepie, ale niekoniecznie szerzej. Okay. Dlatego chciałem ją przypomnieć. Może pokażemy z tyłu jeszcze. No Sane Way to Make Money. Aha, lustrzanie mi się zrobiło. No Sane Way to Make Money to jest ten tytuł płyty, a artysta, który każe nazywać się YS. No właśnie, nawet dopiero dzisiaj jakby zdałem sobie sprawę, jaka jest poprawna. Tak, bo było też wymowa ICE w pewnym momencie. W każdym razie artysta pisany jako znak małpy, tak? Tak jak to się mówi, adres mailowy. Małpa YS, taki sobie pseudonim wybrał, ale to jest Bartek Prosu, świetny artysta, robiący bardzo ciekawą muzykę z muzykami chyba z Afryki głównie. No tak, jest tutaj 5 bodajże wokalistów z Afryki, jest też, są inni goście. I was protecting our garden, you ended up pissing on it. Had to go trim off the hedges, I heard the snakes hissing in it.
not know me, I'm not the person that you see on the net. Shit is surreal, I can sit back and watch from the bleachers one bit. Nagrywana płyta była też w 4 miejscach na świecie. Tam w Berlinie, w Funkhausie zdaje się, czy właśnie w Afryce, w Kampanii. W Kampali. No. Jest to niesamowita fuzja, no właśnie jak to nazwać? Trochę to jest taka bass music. Trochę bass, ja czasami, bo tutaj są tylko 3-bitowe nagrania, ten beat i tak jest podskórny, ale niektórych klientów zachęcam, porównując tutaj tak naprawdę odrobinę tej płyty do estetyki, którą uprawia Burial. To też są Ludzie często faktycznie skojarzenia, tak, wtedy z- zwracają uwagę na płytę, ale naprawdę sprzedaliśmy tutaj ciekawą ilość tej płyty, polecając po prostu ludziom, którzy tego wcześniej nie znali. I to jest Nie naprawdę będziemy- duży sukces. w Nie dzisiejszych będziemy czasach. teraz odpakowywać tego, ale płyta jest w ogóle niesamowicie wydana z reverse printem na okładce. Jest to gatefold okładka. W środku mamy 4 plakaty do wyboru. Pasek Obi. Obi, tak. I To jest wersja czerwony, winyl, A bo mamy też też jest, czarny. też jest czarny, jest też wersja na Kaseta. kasecie, też pięknie. A wszystko to wydane. jest artysta właśnie rzeczony Bartek Prosuł, który od wielu lat współpracuje ze mną, czy raczej ja z nim i przygotowuje masteringi płyt na moim labelu Father and Son Records and Tapes. Zapomniałem powiedzieć, że to jest na Fasrat. Tak, no to Co właśnie jest ten label, na niezwykle którym istotne. wyszła ta płyta Bartka. Bartkowi gratulujemy, bo płyta jest naprawdę na nieświatowym, ale wszechświatowym poziomie, jest w ogóle wspaniała no i polecamy ją. Tak. Moim zdaniem takiej polskiej płyty jeszcze nie było. No ja też mógłbym tak powiedzieć. Przed kolega robimy przerwę. Wróciliśmy po przerwie, po odwiedzinach koleżeńskich. Niełatwo tutaj o chwilę spokoju w tym No sklepie. nie, szczególnie no, w sobotnie popołudnie na ulicy Chmielnej. Kolejna płyta, którą tutaj wyciągam, proszę bardzo, to jest płyta bardzo bliska chyba nam wszystkim z takiego pokolenia, które na przykład no co, we wczesnych latach 90. uczęszczało. Lubiło potańczyć przy Psychic TV na przykład. Lubiło nie? potańczyć To przy Psychic TV i różnych takich rzeczach. Psychic Warriors of Gaia, czyli formacja to jest, bo ja już nie pamiętam, holenderska? jest chyba holenderska z Beneluxu. I Co ciekawe, ja zawsze uważałem, że jest bardzo rozpoznawalna, ale przy promocji tej płyty to zauważyłem, że chyba w tekstach jest używana taka uwaga, że oni byli jacyś tacy niezauważeni. bardzo pomijani. możliwe, a u nas chyba ze sprawą właśnie, chyba nie wiem, no głównie Piotrka Purzyckiego i tych jego imprez, gdzie on kupował kompakty, przywoził z Londynu. Właśnie Tak, z takich niewykluczone, Warriors of Gaia. że Bo on miał te wszystkie kompakty z jego opisami, że tutaj szybki trans od 4.19 i tak dalej, nie? możliwe. Znaczy w ogóle wiele rzeczy No. zawdzięczamy po prostu takim Zajawkowiczom, którzy przed laty wydawali gruby pieniądz na przykład na wersję CD jakichś płyt. Wszyscy to kopiowali i to dość szerokie zasięgi miało. W każdym razie Psychic Warriors of Gaia, nagrania z roku 92 oryginalnie, of Biospheres and Sacred Grooves. I cóż, no, jak nazwać tą muzykę? Rodzaj technotransu. No, tak Ambientu trochę. Jak dla mnie jest to też kwasowe. No jest kwasowe, na Mhm. pewno, oczywiście. No, to były te Cokolwiek czasy. miałoby to znaczyć. Tak,
tak. No ale myślę, że będziemy wiedzieć. W każdym razie bardzo ładna reedycja na podwójnym winylu, jest też wersja kompaktowa. No i to taki właśnie kwasowy klasyk z początku lat 90., no, który każdy zainteresowany tym okresem i kwasową muzyką powinien znać, moim zdaniem. Gdy diabeł mówi dzień dobry, Dobra, twoja kolej. Tu jest jeszcze jedna płyta, powiedzmy, że lokalna, chociaż też z dystrybucją zagraniczną. Dystrybucję uprawia Rashauer poza naszym krajem. Wyjątkowa pozycja, być może dzieło życia autora, DJ Grzyb. Znacie go też pod aliasem Tamten, już ma kilka płyt na koncie. Niezwykła płyta, ponieważ też zaprosił tutaj do współudziału, do grania, do tych numerów. No, legendarne postaci. Legendarne z postaci. polskiej muzyki no, awangardowej, undergroundowej, tak? Undergroundowej. Milo Curtis jest tutaj w 5 czy 6 numerach. Też jakaś ciekawa relacja między autorem i Milo Curtisem przy okazji, a to jest zupełnie inne pokolenie. Andrzej Dudek-Durer to są fantastyczne, jedne z moich ulubionych tutaj numerów. Taka potężna postać awangardy krajowej. Niewykluczone, że też na tym samym labelu Huweszta Rituals będzie trochę więcej Andrzeja Dudka-Durera w przyszłości. No właśnie, label Huweszta Rituals. Coś tam chyba polecaliśmy? Nie, ja ostatnio coś kupiłem na tym labelu, jakąś epkę, tak? Epkę, tak? Epkę, tak. No bo jest też bardzo popularna właśnie The Book Tamtema- of Job, to też jest... Aha. Book of Job, ale to jest z niesamowita kolei płyta. reedycja też, chyba oddzielną audycję o Book of Job trzeba zrobić, zaprosić Tamtena i w ogóle Krysika i tak dalej. Tak. Też są dwie wersje na takim pięknym opalowym winylu. Niezwykle udany kolor i trafny w przypadku tej płyty oraz wersja black. Wersje limitowane też są z takim plakacikiem. W lustrzanym odbiciu, jak to u nas tutaj na nagraniach. Zapominam się. Absolutnie unikalna pozycja, fenomenalna muzyka, bogata, zagęszczona jak grzybnia. Tak chyba, jak porządna grzybnia w porządnym słowiańskim lesie. Stąd chyba też i pseudonim DJ-ski. Tak, się wziął. który się za tym kryje. I tak się składa, że akurat mam tutaj kolejną słowiańską płytę pod ręką. Yellow Cherry Jam. Yellow Cherry Jam i to są artyści z Białorusi? Z Białorusi. Właściwie to jest chyba solowa płyta. No tak. Tutaj Jelizar Kandraszow. I też z tego, co mi mówili, mają ciekawy feedback w internecie, bo ludzie się zachwycali fotografiami, które publikowali właśnie w takich okolicznościach, jak tutaj. Tak, i widziałem na Bandcampie, są poszczególne utwory jako single właśnie z takimi właśnie obrazkami, fotografiami właśnie. Ludzie natury. myśleli, ludzie pytali, gdzie podróżujecie, co to są za miejsca, które odwiedzacie, takie przepiękne, a się okazuje, że to jest na Mokotowie na przykład zrobione. W każdym razie jest to taka bardzo przyjemna, letnia, chilloutowa muzyka na spokojnych, leniwych rytmach, tak jak tu wynika, drżącymi dźwiękami strun, bardzo słoneczna, tak jak te obrazki, tak jak te zdjęcia, tak jak Yellow Cherry Jam i to jest w ogóle bardzo fajne.
Też polecam bardzo. No i zostaje nam tutaj singiel Stachun Bebach, duet. Bruno Jasiński i Stanisław Pańta. Bruno znany także jako Bebun, także w paru projektach się udzielał na Father and Son Records and Tapes, to się muszę pochwalić. A singiel został wydany na, to jest Funky Mamas and Papas? Tak, Funky Mamas and Papas. Bardzo taki, wydawało mi się, już nieistniejący, czy raczej nieaktywny label chyba od dawna. Niekoniecznie, Nie? bo w ostatnich latach kilka płyt się ukazało i też Groch konsekwentnie co pewien czas też inwestuje w 7-calowe płyty, chociaż jest to bardzo trudny format do sprzedaży w naszym Bardzo ładna kraju. okładka, a w środku winyl koloru. Nawet taki jest kolorowy, różowy chyba jest. Tak, jest taki mały tribut też, wyszliśmy tutaj na ulicę. No i cóż, i co można o tej muzyce też powiedzieć, no. Powiem też coś takiego. Dotarł do sklepu e-mail w pewnym momencie, gdzie ktoś spytał, czy będziemy mieli 3 płyty winylowe polskich artystów i została wymieniona też ta płyta, ale rozejrzałem się i się okazało, że jej nie ma. Nie widzę, znalazłem na YouTube po prostu utwór i skontaktowałem się z autorem, ponieważ jednego z nich znałem. Się okazało, że takiej płyty nie ma, ale powstał pomysł, że może coś z tym zrobić. No i się okazało, że jest ta płyta. Być może dzięki też temu, że było takie zapytanie do sklepu. Kto wie, no mam nadzieję, że trochę się przyczyniłem. No niesamowita historia i niesamowita muzyka, bogata. Dość uniwersalna, ponieważ mamy tutaj tylko perkusję i syntezator, tak? Zdaje się. Tak jak tutaj grają sobie grają na ulicy, sobie grają. Ja sobie myślę, że ktoś, kto lubi chociażby Błoto projekt, to mógłby też to sprawdzić, ale na przykład fani breakdance'u tutaj znajdą się też materiał niezły. Ja myślę, że to jest, tak jak mówisz, bardzo uniwersalna muzyka i no jak powiem, Stachun i Bebach ugotuje, każdemu smakuje. Tak bym to zareklamował. Szczególnie utwór Byk, którego być może posłuchamy, a być może zaraz zadzwonimy do Bebacha i czegoś się dowiemy więcej. Żegnamy się na razie z Wojtkiem. Żegnamy. Do zobaczenia pewnie następnym razem. Jak będziemy Pa, tutaj pa. razem. Następnym razem, jak będziemy tutaj razem. Tak, Cześć. może znajdziemy chwilkę. Na razie.